tym odcinku. Wzdłuż rzeki i kanionu Ziz. Rowerzyści w Al Rashidiyah. Zagłębie Amonitów oraz karawaną przez Saharę. Witam na kanale Okiem Plecaczka i zapraszam na kolejny odcinek z serii Motocyklem przez Maroko. Jest 29 kwietnia, czyli 4. dzień naszej wyprawy. Tak, krótkie podsumowanie dnia trzeciego. Zwiedziliśmy Fez i te słynne garbarnie. Jeśli chodzi o zapach, nie było jakoś tragicznie, aczkolwiek od czasu do czasu liście mięty pomagały, żeby odświeżyć oddech, o tak bym to nazwał. No, miasteczko strasznie brudne, to trzeba podkreślić. Widać to na każdym kroku. No, jeśli chodzi o ruch, to już chyba wczoraj mówiłem, więc się powtórzę. No, trzeba uważać szczególnie na rondach, niezależnie od tego, czy są światła, czy nie, to i tak pierwszeństwo mają ci, którzy wjadą na rondo i chcą je opuścić. Tutaj jeśli chodzi o nocleg, w którym się zatrzymaliśmy, tak naprawdę na totalnym odludziu w drodze do Merzugi. Bardzo fajny, ciekawy hotel, który działa od niespełna pół roku. Od 3 miesięcy przyjmuje gości. Wykonany, choć na bookingu przyznam szczerze, że nikt z nas nie zauważył tego, wykonany w całości z kontenerów takich ze statków. Przez co no, w pokoju może nie ma za dużo miejsca, ale fajnie, przytulnie, schludnie, czysto zrobione, gorąca woda, także jak najbardziej hotel w drodze do Merzugi godny polecenia. Miła obsługa, dobre jedzenie. No i chyba jak wszędzie w Maroku, no, bez opcji uraczenia alkoholu. Także tak, teraz udajemy się w stronę Merzugi. Jeszcze po drodze Al Rashidiyah się zatrzymujemy. A później jedziemy na zachód słońca i na wschód słońca na pustyni. W opcji ma być wycieczka 4x4 i jakiś krótki spacer na wielbłądku. Pogoda z rana 19 stopni. Odczuwalna moim zdaniem jest dużo wyższa, aczkolwiek taki fajny, chłodny wiaterek wieje, chłodzi. No i krajobrazy jak codziennie się zmieniają. Coraz mniej zieleni, bardziej takie pustynne. W oddali góry pokryte wierzchołki jeszcze śniegiem, co jak na Afrykę no nie jest chyba. Przynajmniej ja nie miałem takiego wyobrażenia, że spotkamy tutaj na szczytach śnieg. Jak troszeczkę jeszcze włączyłem nagrywanie, zobaczcie sobie, jak w oddali widać ośnieżone szczyty. Natomiast tu pobocza takie delikatnie, nie wiem, z glinianą ziemią, tak takiej czerwonej barwy. No mówię, że tutaj z kilometra na kilometr te krajobrazy, tam jakieś piaskowce, tak to wygląda. Niesamowicie, no, krajobrazy się zmieniają. A my zbliżamy się drogą N13 do pasma Atlasu Średniego. Przed nami trochę wzniesień i zakrętów, czyli to, co motocykliści lubią najbardziej. Ale też tutaj zaczyna swój bieg rzeka Ziz, wzdłuż której przebiega nasza dzisiejsza trasa. No a tu właśnie sobie spotkaliśmy ekipę portugalsko-włoską, ale mają przewodnika, są bardziej zorganizowani. No i lecą też na pustynię, bo my jesteśmy w drodze do Merzugi. Zostało nam jeszcze jakieś 200, może 250 km do Sahary, do wrót Sahary.
Trasa przez Kanion Ziz, zwłaszcza od północnej strony w kierunku południowym, jest uważana za jedną z najbardziej malowniczych dróg w Maroku. Wiele osób zatrzymuje się na punktach widokowych nad doliną. Tutaj spotykamy też pierwszych parkingowych handlarzy. Akurat ten pan sprzedaje kolorowe kamienie. Podobno to agaty, ametysty czy malachity, które są pozyskiwane w górach Atlasu. Pamiętajcie, że można się nadziać na tak zwane barwione kamienie, czyli tanie skały gipsowe, które są sztucznie farbowane na jaskrawe kolory, by wyglądały atrakcyjnie dla turystów. Nie jestem fanką tego typu kurzołapów, więc nie zrobił pan z nami interesu. Rzeka Ziz to jedna z głównych rzek południowego Maroka. Choć przez większą część roku ma niewielki przepływ, co widać na filmie, jej dolina tworzy prawdziwe pasy zieleni, czyli palmiery, pośród jałowych pustynnych krajobrazów. To miejsce pokazuje niezwykły kontrast. Intensywna zieleń oazowych dolin przeplata się z czerwono-pustynnym krajobrazem. Do tego dochodzą małe wioski, które z daleka wyglądają na opuszczone, a jak się przyjrzeć, to mają swoich mieszkańców. To jak podróż przez dwie planety naraz. W pobliżu miasta Ar-Rashdiya znajduje się jezioro Al-Hassan Adakhil, czyli sztuczny zbiornik wodny utworzony poprzez budowę tamy na rzece Ziz. To jedno z największych jezior na południu Maroka i absolutna perełka krajobrazowa w tym suchym regionie. Uwaga, tam czatowała policja z radarem. Co prawda u nich schowana za znakiem, a u nas czatują w krzakach. Około południa wjeżdżamy do Ar-Rashdiya, miasta liczącego około 100 000 mieszkańców. Jest to ważny węzeł komunikacyjny południowo-wschodniego Maroka. Mają nawet lotnisko. Znajduje się tu również Akademia Wojskowa i bazy sił bezpieczeństwa. Zwróciłam też uwagę na szerokie ulice i mnóstwo rowerzystów. Tam my jesteśmy egzotyką dla mieszkańców, a małe dzieci podchodziły do nas, by się przywitać i podać rękę. Po wyjeździe z miasta szukamy na trasie jakiejś lokalnej knajpki, aby zjeść obiad. Zatrzymujemy się przy tarasie widokowym na Kanion Ziz. Jest tam też mała restauracja i sklepik. Do jedzenia nie ma dużego wyboru, tylko omlet berberyjski, czyli berber tagine. Z tarasu rozpościera się piękny widok na palmiery, czyli oazy palmowe wzdłuż rzeki. Jednak nadchodzi chyba zmiana pogody, bo strasznie wieje, a jak pewnie zauważyliście, dzisiaj cały dzień towarzyszy nam zachmurzone niebo. Tak, powoli zaczynają się takie typowo pustynne krajobrazy. Pojawia się piasek, pojawiają się niewielkie wydmy i zostało nam jakieś 60 km do Merzugi. Mamy też szczęście, dopiero teraz wyszło słońce i zaczęło prażyć. Cała dzisiejsza droga była przyjemna, pomimo że było około 30 stopni, to jazda nie była tak męcząca jak w pełnym słońcu. Obszar przed Merzugą to jedno z najbogatszych miejsc w Maroku, jeśli chodzi o skamieniałości i znaleziska geologiczno-archeologiczne. Ten region był w paleozoiku i mezozoiku pokryty morzem. Dlatego dziś można tu znaleźć przykładowo amonity, czyli spiralne muszle morskich stworzeń sprzed około 200 do 400 milionów lat, a także ślady dinozaurów i szczątki kręgowców. Działają tu lokalne muzea przy sklepikach z kamieniami, często prowadzone przez rodzinne firmy. Nie wiem, czy kamera to odda, ale tam właśnie zaczyna się Sahara. Zaraz za zakrętem. Merzuga leży tuż przy słynnych wydmach Erg Hebbi, jednych z największych i najbardziej spektakularnych wydm Sahary w Maroku.
Wydmy Erkhebbi mają wysokość do 150 metrów, a ciągną się przez około 30 km długości i 5 km szerokości. Naprawdę wygląda to spektakularnie. Nasze motocykle zostawiamy na stacji benzynowej, skąd zabiera nas transport 4x4 do zarezerwowanych namiotów na pustyni. Na filmie tego nie widać, ale jazda jest ekscytująca, gdy samochód pokonuje naprawdę strome, pustynne wzniesienia. A na miejscu tradycyjnie jesteśmy witani marokańską miętową herbatką. A dla tych, którzy się zastanawiali, jak wygląda taki camping, jest naprawdę luksusowo. Nasz pokoik już z małym bajzelkiem. O, się zamykają drzwi. Tu mamy jakiś stoliczek. Ogromne łoże. Łazieneczka. Kolejny punkt dzisiejszego dnia. Karawana. I to w kameralnym gronie, czyli tylko nasza grupa. Afryka! Spacer na grzbietach wielbłądów trwał około 20 minut. Nasz przewodnik bardzo się starał, abyśmy miło spędzili czas. Robił nam zdjęcia, a każda para otrzymała swój napis na piasku. Nasze imiona po arabsku. Pozdrawiamy z Sahary. Za nami wielbłądy, na których jechaliśmy. Żerą. Zerą, tak. A przed nami zachód słońca. A na sam koniec wycieczki to, co kobiety lubią najbardziej, czyli zakupy. My wybraliśmy kamiennego wielbłądka. A wieczór upłynął na pysznej kolacji przy berberyjskiej muzyce. Jest 5:30 rano. Tak, ekipa czeka na wschód słońca, który będzie tutaj. Niestety nie był spektakularny. Przyszła burza pustynna. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z naszej wyprawy.